Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Witajcie wszyscy drodzy widzowie, poranną porą niedzieli, już może nie tak aż bardzo poranną, 11 godzina, no to już wypadałoby, żeby wszyscy byli po śniadanku, wypoczęci, po wszystkich swoich randach, które zrobili rano, wcześnie wstając i mają w tej chwili dużo entuzjazmu do tego, aby słuchać kolejnej historii. Wiemy od was, że historię bardzo lubicie, z waszych komentarzy to wynika. Możecie pisać właśnie komentarze, dzielić się tymi linkami. I kolejna historia, dzisiejszy live z Balakiją Das będzie na temat trzech żyć Bharaty Maharaj. Trzy życia Bharaty Maharaj. I kolejna wedyjska opowieść. Coś mi się język plącze. Więc już zaczynamy, tylko sprawdzam, czy Balakia Das jest dostępny. Dear Balakia Das, please welcome. Yes. Namaste, Babadas. Haribol. Namaste. Very nice to see you again Nice to see today, you, actually. Haribol. And with our obeisances and welcome, please accept this bouquet of flowers. Wow, beautiful flowers. Thank you. Beautiful flowers in winter look even more beautiful. Oh, yes. Morty Das' creation, by the way, że mamy piękne kwiaty, a w zimę one wyglądają nawet jeszcze piękniej. Yes, exactly. All right. Yes, thank you. Welcome everybody to a wonderful story time. I witajcie wszyscy. Mamy czas na wspaniałą opowieść. But these are not just some stories. These are very special stories from the ancient Vedic scriptures, all absolutely true and with a very deep meaning. Nie są to tylko jakieś tam historie, tylko są to historie wedyjskie, absolutnie prawdziwe i z bardzo głębokim znaczeniem. So it's not just entertainment. Więc nie jest to tylko rozrywka. There's a deep spiritual message involved. Jest tam głęboki duchowy przekaz. All right, I would like to offer our respectful obeisances to our spiritual masters, Siddhaswarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Chciałbym złożyć swoje wyrazy szacunku moim mistrzom duchowym, Siddhaswarupanandzie Paramahamsie i Srila Bhaktivedancie Swami. All right, we will begin as always with our Gauranga breathing meditation. Rozpoczniemy jak zawsze naszą medytacją z Gaurangą i oddychaniem. Very easy meditation. The mantra is Gauranga. Bardzo łatwa medytacja. Mantra to Gauranga. Divided into 4 syllables, Gauranga. Podzielona na 4 sylaby, Gauranga. This is a deep breathing technique. Jest to technika głębokiego oddychania. We begin by inhaling through the nose slowly and gently, but very deeply.
Rozpoczynamy od wdychania nosem. Bardzo Take the air all delikatnie, the way to the yeah. ale bardzo głęboko. Bierzemy powietrze aż do samego podbrzusza. Głęboko. Take the air all the way down to the lower abdomen. Jest. Wdychamy powietrze aż do samej przepony. As we inhale silently in the mind, chant Go Ra Anga. I w trakcie tego wdechu, w umyśle intonujemy Yeah, I can't Go hear it. Ra Anga. It's not working. Something. Okay. When the body is filled with air, we begin to exhale, and then out loud we chant. Gdy ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Są jakieś techniczne problemy, bo Lakieras mnie nie słyszy, ale za chwilę może będzie działał. How is it now? I got it. Okay. It's working. Okay, today is a day of technical challenges. Dzisiaj jest dzień wyzwań technicznych. As every day when you're dealing with computers and internet and whatever. I tak jak codziennie właśnie, ponieważ gdy masz do czynienia z komputerami, internetem i wszystkimi tymi rzeczami. You know, this points to the truth about the instability of the material world. A to tylko wskazuje na niestabilność materialnego świata. One day we'll do a lecture about that. Pewnego dnia musimy zrobić wykład na ten temat. But now we're doing Goranga breathing. Ale teraz zrobimy medytację z gorangą i So oddechem. we've inhaled in our minds, we've chanted Go Ra Anga. Now we're going to exhale and chant out loud. Więc wdychamy i wtedy w tym czasie w umyśle intonujemy Go Ra Anga i potem następuje wydech i na głos intonujemy. Go Ra Anga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. So, before we begin, we want to relax. Zanim rozpoczniemy, chcemy się odprężyć. And relax the face, the neck, the shoulders, and the chest. I odprężyć szyję, twarz, ramiona, klatkę piersiową. And the whole body. Całe ciało. To help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. I aby nam pomóc w tej relaksacji, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. And let your fears, anxieties, tensions go away with the breath. Niech wasze obawy, niepokoje czy napięcia odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and place the mind on the sound. W trakcie medytacji uważnie słuchamy dźwięku, umieszczamy umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytujemy nad dźwiękiem. When you've learned the mantra, I suggest you close your eyes to relax more deeply and prevent distraction. Gdy nauczycie się już tej mantry, zamknijcie oczy, aby wspomóc jeszcze bardziej tą medytację, była głębsza i aby zapobiec rozproszeniom. And when we finish, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy z zamkniętymi oczyma i odczuwajmy jej efekty. All right, everybody, please get comfortable. Wszyscy zajmijcie wygodne pozycje. Just follow my guidance. Po prostu podążajcie za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Weźmiemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Goranga w umyśle.
Two more times. Jeszcze 2 razy. Haribol. Haribol. Okay, as always, you can see, very easy, very relaxing, but very, very spiritually excellent. I jak widzicie, jak zawsze, jest to bardzo łatwe, bardzo proste, ale wspaniałe duchowo. It's so easy to bring this excellence into our life just by doing Guranga meditation. Jest to takie proste, wprowadzić do swojego życia tą wspaniałość po prostu przez robienie medytacji z gorangą. So add it to your life. Więc dodajcie to do swojego życia. Add it to your day. Dodajcie to do swojego dnia. Okay, so remember all of this is Vedic knowledge. Pamiętajcie, że wszystko to wiedza wedyjska. Our story today is directly from the Vedas, specifically the Srimad Bhagavatam.
Nasza dzisiejsza historia jest dokładnie z Wed, a konkretnie mówiąc ze Śrimad Bhagavatam. So let's enjoy the story. Cieszmy się tą historią. Now, the story is about a great saint, a great devotee of the Lord, Jada Bharat. Ta historia dotyczy wielkiego świętego, wielkiego wielbiciela Boga, Jada Bharat. And the story follows Jada Bharat through 3 different lifetimes. I ta historia dotycząca Jada Bharat toczy się przez 3 żywoty. Okay, Jada Bharat's first birth in this story was known as Bharat. I Jada Bharat w tej historii przez tych 3 żyć, jego pierwsze życie, to narodził się jako Bharata. He was the son of a great king, Dushyanta. His mother was Sakunta. Jego ojciec to Dushyanta, a matka Sakyunta. And it's very unique. His father was in the forest one day and met his mother, and they fell in love and became married. I co ciekawe, jego ojciec kiedyś spotkał jego matkę w lesie, zakochał się i weszli w związek małżeński. Now, the king, he had several sons and different wives, 2, 3. I król miał kilku synów i również kilka żon, 2, 3. But Bharat at this point was a very exceptional child. W tamtym czasie Bharata był bardzo wyjątkowym synem, He dzieckiem. had great physical strength. He had great intellectual strength. He had so good character, like he was like a perfect child. Miał ogromną siłę cielesną, był bardzo silny intelektualnie, był takim doskonałym dzieckiem. Zachowanie jego bardzo doskonałe. When it came time for the king to retire from his position as king, and he decided to go to the forest for God realization, he turned the kingdom over to his son, Bharat. Więc gdy król wycofał się z panowania i chciał udać się do lasu, aby tam dostąpić samorealizacji, to przekazał królestwo Bharatowi. And King Bharat was an exceptional king. Król Bharata był bardzo wyjątkowym królem. He ruled his kingdom and the citizens as if they were his own children. Tak rządził królestwem i traktował mieszkańców czy obywateli tego królestwa jako własne dzieci. And he was loved by everyone. I wszyscy go kochali. And it's easy to understand the kingdom flourished. Łatwo tu zrozumieć czy wyciągnąć wniosek, że to królestwo kwitło. What is now India, and at that time it was bigger than the country India now, the territory extended much further. That territory became known as Bharatvarsha. I to, co znamy Indię, jakie znamy w chwili obecnej, to w tamtych czasach ten teren był dużo, dużo większy i był znany jako Bharatavarsa. And now it's the size of India. It's been reduced to that, but it's still known among those who understand the truths as Bharatvarsha. I pomimo tego, że w tej chwili Indie zostały ograniczone do tego rozmiaru, jakim akurat są, to wciąż przez tych, którzy rozumieją te prawdy, nazywana jest Bharatavarsa. Now, as time went on, King Bharat, he also had some sons. Czas mijał i król Bharata miał również synów. And this whole lineage was in the lineage coming from the Pandavas, who were
are well known as the five brothers who ruled the world previously. I byli oni w linii od Pandawów, którzy są bardzo znani i panowali nad światem wcześniej. So there's great history here. There's a lineage, there's a descending dynasty. Więc jest to taka wielka historia, jest to taka zstępująca dynastia. So when the sons became qualified, King Bharat, he decided that it was time for him to retire from his position as king, from family life, and go to the forest and pursue spiritual perfection. I gdy już synowie byli gotowi, to król uznał, że może przekazać im królestwo, a sam może udać się również do lasu i tam poszukiwać doskonałości duchowej. So he went to an ashram on the bank of the Gandaki River. Udał się do ashramu nad rzeką Gandaki. And he began his spiritual practice in earnest. I tam rozpoczął swoje praktyki duchowe. Everything that he did, everything that he had done, he offered to the Lord. Wszystko, co robił, wszystko, co wykonywał, ofiarowywał Panu. He would go into the forest and gather fruits and roots and different leaves and flowers, bring them back and offer everything to the Lord. Udawał się do lasu, zbierał tam różne owoce, liście, korzonki, kwiaty i wszystko to ofiarowywał Panu. He said in his meditations and in his various practices throughout the day, focusing on the Lord, his service to the Lord, his pleasing the Lord. I zasiadał przez wiele godzin w medytacji i skupiał się na Panu, na swojej służbie dla Pana. And he became more and more pure. His mind became more and more clear. Stawał się coraz bardziej czysty, jego umysł był coraz bardziej klarowny. He lost all attraction and attachments to the world. Stracił wszelkie atrakcje i przywiązania do tego materialnego świata. His whole consciousness was focused on the Supreme Person. Cała jego świadomość była skupiona na najwyższej osobie. One day he's down by the Gandaki River to bathe, and he was getting some water, and on the bank across the river was a female deer. I pewnego dnia był nad rzeką Gandaki i tam wszelkie czynności, jak kąpiel, czy też brał sobie trochę wody do picia. I po drugiej stronie, na brzegu po drugiej stronie widział sarnę. A doe. A doe is a female deer. I że to jest właśnie kobieta jeleń. Chyba sarna. And she was very pregnant. I ona była w ciąży. As King Bharat is looking at this deer, a lion roars nearby. I gdy król patrzył na tą jelenicę, to nieopodal słychać było ryk lwa. The deer was so frightened, it immediately jumped across the river, and in so doing, the young deer, the baby deer, was delivered. I bardzo się wystraszyła ta jelenica i skoczyła do rzeki i wtedy pod wpływem tej presji nastąpiło narodzenie się tego jelonka. And fell into the water. I ten jelonek wpadł do wody. The deer reached the other side, hit a rock. She was in shock, so much fear, she died. I ta jelenica przeskoczyła na drugą stronę, ale uderzyła się o kamień, była w wielkim szoku i ostatecznie umarła. King Bharat sees this whole thing take place.
he sees this helpless deer floating in the river. He immediately goes out and saves the deer. I gdy król Bharata widział tą sytuację, to natychmiast udał się do rzeki, widząc tego jelonka, uratował go. And he's thinking, this poor helpless deer has no mother, nobody to protect it. I must protect this deer. I czuje, że te małe zwierzątko, biedne, nie ma w tej chwili nikogo, kto mógłby się nim zająć, nie ma matki, nikogo, więc ja się muszę nim zaopiekować. He takes the deer back to the ashram and raises this deer. Bierze tego jelonka do swojego ashramu i wychowuje go. And he was always protecting, feeding, caring for the deer. Zawsze o niego dbał, troszczył się, chronił go i karmił. And he began to put more and more attention on the deer. He developed slowly but deeply a great affection for this deer. Coraz więcej uwagi skupiał na tym jelonku. Powoli, ale jednak rozwinął uczucie do tego jelonka. His spiritual practice suffered as a result. A w rezultacie ucierpiały jego praktyki duchowe. He understood this was taking place, but he said, I have to take care of this deer. I can't abandon this poor deer. I wiedział, że dzieje się coś takiego, ale jednak czuł, że nie mogę pozostawić tego jelonka, muszę się nim opiekować. Even when he's sitting in his meditation, he's thinking of the deer. Nawet siedząc w medytacji myśli o jelonku. If the deer wandered off into the forest somehow, he was always worried. Has a lion eaten the deer? Is it going to return? Is it okay? Gdy ten jelonek z jakichś powodów udał się do lasu, to on cały czas się martwił o niego. Czy tam jakiś lew go nie pożre, czy coś mu będzie, czy wszystko będzie z nim w porządku. Like a parent worries about their child if it's out somewhere. Is it okay? We all know about that. Tak jak rodzic martwi się o swoje dziecko, gdy ono gdzieś wychodzi. Wszyscy wiemy na tym, wszyscy znamy ten temat. So, gradually it took hold on his mind, on his heart, and he became very attached to the deer. I stopniowo wpłynęło to na jego umysł, na jego serce i bardzo się przywiązał do tego jelonka. Now, think about it. He'd been the king. So much riches, so much fame, so much power. He had a beautiful wife. He had children. He had left all that behind. I pomyślcie o tym. On był królem, miał całe bogactwo, władzę, miał piękne żony, sławę, wszystko miał, ale wszystko to zostawił. But now he's become attached to a deer. A teraz przywiązał się do jelonka. So, as his karma played out, it was now time for him to leave his body. And as he's there in this state of leaving the body, I gdy jego karma dobiegła końca, czy tak zaaranżowało się przez tą jego karmę, że doszło do opuszczania ciała i już jest teraz w tym stanie, gdy ma właśnie opuszczać to ciało. the deer is there. He's feeling this great attraction, this great affection, attachment. And when he leaves his body, he's thinking about the deer. The deer's there. He's focusing on it. He's thinking about the deer. I ma to przywiązanie wielkie, wielką atrakcję odczuwa do tego jelonka i w tym momencie, kiedy on opuszcza swoje ciało, to ten jelonek jest tam obecny i on myśli o nim, jest do niego przywiązany. So as a result, his next birth was in the body of a deer. Więc w rezultacie tego jego następne narodziny były w ciele jelenia. It's stated in Bhagavad Gita, what attracts the mind of a dying man will determine where they go in their next life. W Bhagavad Gicie jest powiedziane, że to, co jest, do czego przyciągany jest nasz umysł za życia, będzie przyczyną w następnym życiu. Otrzymasz takie ciało. Now, in most cases, when something like this occurs, you don't remember that. He would take birth in a deer body,
have no recollection of anything previous. I w normalnych warunkach jest tak, że po prostu przyjmujesz te kolejne ciało, na przykład właśnie takie ciało jelenia, ale nie masz w ogóle wspomnień z tego, dlaczego tak się stało. Nic nie pamiętasz. But because of his intense spiritual practice before, his achievement spiritually before, it was arranged by the Lord that he remembered the whole scenario. Ale z powodu swoich poważnych praktyk i jego oddania dla Pana, to Pan zaaranżował to w taki sposób, że Bharata pamiętał całą tę aranżację, cały ten scenariusz, co się wydarzyło. His dear birth happened to be very close to where he had been at his ashram and had left his body. Jego jelonek był bardzo blisko tego ashramu, w którym opuszczał ciało. And he left his mother and went and let's say hung out by or was in the area where the different sages had their ashrams and they were doing their spiritual practice and chanting and so on, and he would listen. On narodził się właśnie w pobliżu tego ashramu, w którym miał tą sytuację z jelonkiem, ale pozostawił matkę, pozostawił całe to towarzystwo jelenie i udał się w pobliże ashramu i świętych osób i cały czas słuchał ich praktyk. Not an ordinary deer. He remembered all this. Nie był to zwykły jeleń. On o wszystkim pamiętał. So in due course of time, his dear body ended and he took birth again. I z upływem czasu jego ciało jelenie opuścił i przyjął kolejne narodziny. This time he took birth in a Brahmin family. Tym razem narodził się w rodzinie bramińskiej. This is the priestly class in the Vedic system. To jest klasa kapłańska, kapłanów w systemie wedyjskim. His father was a very learned, very pious, very good Brahmin. Jego ojciec to bardzo pobożny, wykształcony, dobry Brahmin. And he wanted his son to grow up and be a good Brahmin. I chciał, aby jego syn wyrósł na dobrego Brahmina. In this birth, his name was Jada Bharat. I w tych narodzinach jego imię to Jada Bharat. The Jada means the material body. Jada znaczy materialne ciało. Made of earth, water, fire, the 8 elements that make up matter. Jest zbudowany z 8 elementów, jak woda, ogień, powietrze i tak dalej. And so his father tried to teach him all the things that fathers teach their sons. The Brahmin fathers teach their Brahmin sons. Jego ojciec chciał nauczać go wszystkich tych rzeczy, których nauczają Brahmini swoich synów. See, the different mantras, the different rituals, all the etiquette, etc. Różne mantry, rytuały, wszelkiego rodzaju etykietę i tak dalej. The hygiene principles and etc. Zasady higieny i tak dalej. But Jada Bharat again in this birth remembered the whole sequence. Ale Jada Bharat ponownie w tych narodzinach pamiętał całą tą sekwencję. And he was determined not to get involved in any material pursuits, attractions, activities. He didn't want to make any mistakes again. Ale on był zdeterminowany, aby nie angażować się w żadne materialne uciechy, czy jakieś, nie miał żadnych materialnych interesów, zainteresowań, aby nie popełnić ponownie błędu. So everything his father tried to teach him, he did the opposite. Więc wszystko, czego nauczał go ojciec, on robił przeciwieństwo tego. He was playing the role of an ignorant, dumb dullard. On grał rolę takiego ignoranckiego głupca,
przytępionego. Physically, he was amazing. He was so big. He was so beautiful. But he acted as if he was mentally very, very bad. Fizycznie był wspaniały, miał piękne, silne ciało, ale mentalnie działał jakby był chory psychicznie. Mentally deranged. Chory psychicznie. And of course, his father was very frustrated. Oczywiście jego ojciec bardzo go to przygnębiało. Now, Jada Bharata also had some different siblings, brothers, sisters. I również Życia Bharata miał rodzeństwo, siostry i braci. So he just was basically acting like a man animal. Więc generalnie działał w taki sposób, jakby był takim zwierzęciem w ciele ludzkim. He wouldn't wear hardly any clothes. He was never bathed. He was always dirty. His hair was all, disarray. And he's just like a madman. Nigdy się nie kąpał, ledwie co zakładał coś na siebie, ale mało miał na sobie ubrań. Jego włosy były takie niezaaranżowane, zachowywał się jak szaleniec. His father died and his brothers, sisters, they had to take care of him. Gdy jego ojciec umarł, to siostry i bracia musieli się nim zaopiekować. They would give him the jobs that an animal would have, work in the fields, do those kind of things because he was very, very physically strong. And he didn't care. I dawali mu takie prace, które normalnie wykonywały zwierzęta, na przykład pracował w polu, ale z tego powodu, że jego ciało było bardzo silne, ale jemu to nie przeszkadzało. He only ate what was given to him. Jadł tylko to, co mu było dane. It made no difference if it was good or bad, if it was old and stale, if it was fresh, if it was hot, it was cold. Nie miało dla niego znaczenia, co to było. Czy to było jakieś stare, zepsute jedzenie, czy świeże, czy było gorące, czy zimne. He paid no attention to any material comforts. Nie zwracał uwagi na żadne materialne komforty. So the father died. Więc ojciec umarł. And so the children, they got tired of him. They just kind of let him go. Just get out of our life kind of thing. Jego rodzeństwo było zmęczone nim i tak naprawdę tak spuścili go i jakby niech on się tam sam swoim życiem zajmuje. People made fun of him, called him ill names, kind of somewhat abused him physically. He didn't care. Ludzie wyśmiewali się z niego, przezywali go różnymi brzydkimi imionami. Niektórzy w jakiś sposób molestowali go fizycznie. Jemu to nie przeszkadzało. So he was just wandering around through the countryside, through the forest. Więc jak sobie krążył po tej krainie, po tym terenie, w którym tam był, czy po lasach tamtych rejonów. Completely realized soul. Ale był w pełni zrealizowaną duszą. He knew exactly what he was doing, what he had to do in this life to be spiritually successful. Wiedział dokładnie, co robi, co należy zrobić, aby w tym życiu odnieść sukces duchowy. He was a great devotee of the Lord. To był wielki wielbiciel Pana. One time as he was wandering in the forest, a band of thieves captured him. Kiedyś, kiedy przemierzał las, to banda złodziei napadła go. Their leader wanted to have a son. Ich lider chciał mieć syna. So they wanted to find a suitable person to offer in sacrifice, a blood sacrifice, to the goddess Kali, Durga. Chcieli jej znaleźć jakąś osobę, która dobrowolnie zgodzi się, żeby zrobić ofiarę krwi dla bogini Durgi. When they found Jada Bharata, they thought, this is the perfect sacrifice. This is the person we're going to use. I gdy znaleźli Życia Bharatę, uznali, że to jest doskonała osoba na tą ofiarę. Właśnie go użyjemy.
So they took him. No resistance on his part. Więc go porwali, a z jego strony nie było żadnego oporu. They took him to the temple in front of the deity of the goddess Kali. Umieścili go w świątyni przed bóstwem bogini Kali. They bathed him, they dressed him very nicely, and as I say, he was very beautiful, very physically, fit. Umyli go, pięknie ubrali i tak jak już mówiłem, że był bardzo taki silny fizycznie, piękny. So they decorated him very opulently, put perfume, everything. Bogato go udekorowali, umieścili na nim perfumy i tak dalej. The leader took a sword, but a special sword, a sacramental sword, and was going to cut off his head. A ten lider wziął miecz, to był taki święty miecz, miecz ofiarny i chciał mu odciąć głowę. The goddess Kali was observing all of this. She could understand Jada Bharat is a great devotee of the Lord. A bogini Kali obserwowała całą tą scenę i wiedziała, że to jest wielki wielbiciel Boga, Jada Bharat. So the deity split into two. Kali came out of the deity, took the sword that was going to be used to kill Jada Bharat and kill everybody. I te bóstwo rozdzieliło się na pół. Z niego wyszła bogini Kali, porwała ten miecz i pozabijała tam wszystkich. And Jada Bharat walked away. I Jada Bharat stamtąd wyszedł. At the same time these things are taking place, there was a king who was going to travel on a journey to a sacred place. I mniej więcej w tym czasie, gdy to miało miejsce, również król tamtejszy chciał udać się na podróż do świętych miejsc. To offer some ritualistic performances for some material results. Aby ofiarować jakieś rytualistyczne ceremonie dla materialnych rezultatów. And he was being carried on a palanquin. I niesiono go na palankinie. A palanquin is carried by 4 men, one on each corner. Palankin jest niesiony przez 4 mężczyzn i każdy po 4 stronach tego palankinu. This was a common form of travel for the rich, the famous, the kings, etc. at that time. W tamtych czasach było to powszechna forma podróżowania dla królów czy jakichś bogatych ludzi. One of the palanquin bearers developed a lame leg. He couldn't continue. A jeden z tych, którzy nieśli ten palankin, zranił się w stopę i w nogę i nie mógł już dalej nieść. And it just so happened that this took place right where Jada Bharat was walking alone. I tak się akurat złożyło, że ta scena z tą nogą miała miejsce w pobliżu miejsca, w którym przechodził Jada Bharat. Here's a perfect, strong person, a man who can take this position and do very well at it. I mamy tutaj człowieka, który jest idealny do tego, jest bardzo fizycznie gotowy na to, czy przystosowany i może teraz przejąć tą pozycję tamtego okaleczonego. No problem. He just began to take his position, carrying the palanquin. Więc dla niego to nie był żaden problem. Przyjął tą pozycję i niósł palankin. However, before he would take a step, he would look to make sure there was no ants or others little people there that he might step on. Ale gdy niósł, to przed każdym krokiem upewniał się, czy gdzieś tam na drodze nie ma jakichś mrówek, czy jakichś innych stworzeń, na które nie chciał na nie nadepnąć. So therefore he was walking very erratically. Więc chodził tak w gwałtowny taki sposób, nierówny. And this is called the palanquin to go like that and the king's having a rough ride. I powodowało to, że ten palankin tak cały podskakiwał i
król miał nieprzyjemną podróż. And the king said to his carriers, "What are you guys doing? Come on. This is not acceptable." I król zwraca się do tych swoich niosących, mówi, no weźcie się ogarnijcie, to jest nie do zaakceptowania. So they go a little further, and again, he's stepping over ants or whatever, and the king wants to know what is happening. They said, "It's this guy." I kawałek dalej poszli, a Życia Bharat znowu zaczął tak chodzić w taki nieregularny sposób. No i wszyscy mówią królowi, że to tamten, to ten jeden to robi. He won't walk in step. He just walks wherever, and that's the problem. On nie chodzi równo, tylko po prostu gdzieś kroczy w różne miejsca i stwarza problemy. And the king began to chastise Życia Bharata. Król zaczął karcić Życia Bharat. In a sarcastic way. "Oh, you're so handsome. You're so strong. You're doing such a wonderful job. But what's wrong? You're so fatigued. You're so weak." Just sarcastically talk to him like this. Mówił do niego sarkastycznie, że jesteś taki piękny, taki silny, ale co się dzieje? Czy nie jesteś w stanie tego zrobić? And Życia Bharata took no offense. A Życia Bharat nie przyjął żadnej obrazy. But he did respond to the king. Ale odpowiedział królowi. And he told the king that you think you're a king. Mówi królowi, myślisz, że And jesteś you królem think I'm a servant. i ty myślisz, że ja jestem sługą. But this is all illusion. This is due to your karma. You're in that position. Due to this karma, none of this is true. Ale to tylko iluzja. W wyniku twojej karmy ty jesteś na tym miejscu, a w wyniku mojej karmy ja jestem na swoim. A wszystko to nieprawda. The karma may change, and next time I might be the king and you might be carrying my palanquin. Może się karma zmienić i następnym razem to ja będę królem, a ty będziesz niósł mój palankin. All these material positions that you're so proud of, they're temporary. Wszystkie te materialne pozycje, z której jesteś akurat teraz taki dumny, to wszystko jest tymczasowe. So what you say about me is true because I'm none of those things. That's all in connection with my body. I'm spirit soul. Więc wszystko, co na mnie mówisz, to prawda. Jest to, znaczy, żadna z tych rzeczy nie jest prawdą, bo dotyczą tylko mojego ciała, a ja jestem duszą. I'm unaffected by any of these material situations and conditions. Nie wpływają na mnie żadne te sytuacje i warunki materialne. And in the same way, you are spirit soul also. W ten sam sposób ty jesteś duszą. So you should realize who you are. You are not the king. Powinieneś zrealizować, kim jesteś. Nie jesteś królem. That's a role you're playing. That is not who you are. To tylko rola, którą odgrywasz, ale to ty tym nie jesteś. And these other carriers, they're not your servants. A ci inni niosący ludzie to nie twoi słudzy. The king realized this is not a man animal. I król zdał sobie sprawę, że to nie jest taki człowiek zwierzę. This is not some dull person. This is a saint. To nie jest jakaś tępa osoba, tylko mędrzec. He is speaking the highest level of Vedic truth. Mówi najwyższe poziomy wedyjskiej prawdy. The king immediately got down from his palanquin, Król natychmiast zszedł ze swojego palankinu. bowed down before Życia Bharata and begged for his forgiveness. Skłonił się przed Życia Bharat i błagał o wybaczenie. And he said, I need you to enlighten me. I mówi, musisz mnie oświecić. You are my spiritual master. Will you please accept me and teach me? Jesteś moim mistrzem duchowym. Czy byłbyś łaskawy zaakceptować mnie i nauczać? And of course, Życia Bharata became his spiritual master. I oczywiście Życia Bharat stał się jego nauczycielem, mistrzem. And things went well, of course, for everybody. I wszystko skończyło się oczywiście dla wszystkich dobrze. There's a saying, you can't judge a book by its cover. Jest takie powiedzenie, że nie można oceniać książki po jej okładce. Oftentimes we're all too quick to judge somebody on what we see or what we think. Zbyt często
oceniamy kogoś na podstawie tego, co widzimy albo co myślimy. And unfortunately, when saintly people come among us, the great devotees of the Lord come among us, this happens all too frequently. I na nieszczęście, gdy takie święte osoby pojawiają się w naszym otoczeniu, to te ocenianie dzieje się niestety zbyt często. The great pure devotee lover of God, Lord Jesus Christ. Look at that story. It's the same concept. Spójrzcie na wielkiego wielbiciela Boga, Jezusa Chrystusa. To jest jego historia to ten sam koncept. He was not recognized. Nie rozpoznano go. So, the truth is always true. It is not some sectarian belief. This is not a Hindu story. This is absolute truth that is necessary for us to know the truth. Prawda jest zawsze prawdą. Nie jest tak, że to jest jakaś wedyjska prawda, albo wedyjska jakaś historia, tylko ta prawda dotyczy nas wszystkich. Jest niezmienna. So we have so wonderful examples, from the great devotees of the Lord who have come among us in different times, different ways, different means to enlighten us. Mamy takie wspaniałe możliwości dzięki obcowaniu z tymi wspaniałymi wielbicielami, którzy pojawiają się wśród nas i na różne sposoby się pojawiają, ale po to, aby oświecić nas. So we should always be eager to hear these truths. Think about this, contemplate this, and see, where do I fit in to this story? Where does it lead me? I zawsze powinniśmy być chętni, aby słuchać, uczyć się od takich osób i zgłębiać to, rozważać te rzeczy i zobaczyć, w jaki sposób ta historia dotyczy mnie. So, material attachment keeps us in the world. Materialne przywiązania utrzymują nas w materialnym świecie. Birth after birth. Narodziny po narodzinach. And rare is someone so fortunate that they can remember why they took that birth as a deer because of what they had been attached to. See? Very rare. I bardzo rzadko jest tak, aby ktoś pamiętał, dlaczego pojawił się jako jeleń w wyniku na przykład przywiązania czy jakichś innych sytuacji. Jest to bardzo rzadkie. So now we have a human body. See, we don't want to lose such a wonderful opportunity. Teraz mamy ludzkie ciało i nie chcemy stracić tej wspaniałej możliwości. Spiritual pursuit should be the goal. Dociekania duchowe powinny być celem. And one will be successful. I odniesiemy wtedy sukces. Okay, so that's the story of the 3 lives of Życia Bharata. I oto historia o 3 życiach Życia Bharaty. And that was his last life. I to było jego ostatnie życie. He went to the spiritual world with the Supreme Lord as his eternal servant and lover. Udał się do świata duchowego jako wielbiciel i sługa Najwyższego Pana, wieczny. Okay, so let's end with our chanting the mantra Gauranga Haribol. Więc zakończmy intonowaniem mantry Gauranga Haribol.
Gauranga Haribol. Ranga Haribol. All right. Thank you very much, everyone, for joining us today. Dziękuję Wam wszystkim za podłączenie się dzisiaj do nas. And I hope you're having a good day. Mam nadzieję, że będziecie mieli fajny dzień. You know, if you were fortunate enough to be with us last week, we had that amazing documentary called Nothing to Fear. Mam nadzieję, żeście byli w zeszłym tygodniu. Właśnie mieliśmy wtedy ten niesamowity dokument, że nie ma się czego bać. So by Tytuł. your comments, it was obvious that it was not only well received, but it touched so many of us. I z Waszych komentarzy wynika, że nie tylko bardzo to pozytywnie przyjęliście, ale że to dotknęło wielu z nas. So, you know, I want to thank our spiritual master, Siddhartha, because all of this is a result of his perfect care, teaching, guidance for us. I chciałbym z tej okazji podziękować naszemu wspaniałemu mistrzowi duchowemu, Siddhartha Paramahamsie, ponieważ to właśnie dzięki jego przewodnictwu, jego opiece, wszystkie te rzeczy były możliwe, są możliwe. So he has taught us how to live while in this body and how to leave this body. Nauczył nas, w jaki sposób żyć w tym ciele i w jaki sposób je opuścić. And be truly successful in life as Shyamakunda Das was. I być prawdziwy sukces odnieść w życiu, tak jak w przypadku Shyamakunda Dasa. Okay, so thank you all very much. If somehow you haven't seen this Nothing to Fear video, movie, documentary, it's available, yes? Yes, it's still there, yeah. All right, so you can now. Więc jeżeli nie widzieliście tego wspaniałego dokumentu, tego filmu, to on jest wciąż dostępny. Możecie teraz na niego popatrzeć. So with all of our presentations, you know, leave your comments, share it with others. We very much appreciate that. I wszystkie nasze prezentacje, jeżeli zostawiacie swoje komentarze, dzielicie się z innymi, bardzo to doceniamy. All right. Bhavadas, thank you for translating. Bhavadas dziękuję za tłumaczenie. And Madhavadasi's behind the scenes organizer, thank you. Madhavadasi tam za kurtyną organizuje wszystko. And we thank Slava on this end. You know, he's dealing with all these technical issues. And in the end, it always works. A Slawa po naszej stronie. Tutaj cały czas zmaga się z problemami technicznymi, ale jak zawsze dobrze się skończyło. Thank you so much, everyone. See you next week. Haribol. Thank you, dear Balakiadas. Thank you very much, and our obeisances to you. Namaste, Thank you. Haribol. Namaste. Namaste. I jeszcze powiedział Balakiadas na koniec, do zobaczenia za tydzień. Już nie chciałem tego tłumaczyć, żeby nie przedłużać. Więc jeżeli chodzi o ten film, który w zeszłym tygodniu był, to oczywiście znajdziecie go czy na YouTubie. Ja myślę, że tam w tej chwili administratorzy wrzucą wam linka jeszcze dla tych osób, które nie wiedzą, gdzie to znaleźć, to w komentarzach można nawet przypiąć linka, gdzie można zobaczyć ten film z polskim tłumaczeniem, napisy polskie. Około 30 minut trwa, nie jest to długo, a potrafi odmienić życie, spojrzenie po prostu na te trudne tematy, o których często ludzie nawet nie chcą rozmawiać. Dzisiejsza historia również to pokazuje, jak to są bardzo istotne rzeczy. I dzięki temu, że Życia Bharata pamiętał o tych wszystkich rzeczach i ostatecznie przemówił do króla, mogliśmy się dowiedzieć z całej tej sekwencji, jak to się podziało. No, musicie się zgodzić, że to nie jest częsta rzecz, choć czasem niektórzy ludzie pamiętają swoje wcześniejsze narodziny. Jest wiele takich dokumentów też, gdzie ktoś dokładnie pamięta, że on inną osobą był i dokładnie zna miejsca, w których był, ludzie, którzy byli. To jest udowodnione, że tak jest, ale ten ktoś nie wyciąga tych wniosków, które wyciągnął Życia Bharata. Więc
To jest ta różnica. Wiedza transcendentalna jest tą wiedzą, która daje nam możliwość podejmowania dobrych wyborów. A bez tej wiedzy, może nawet wiemy to czy tamto, może mamy różne jakieś możliwości, które przyszły do nas w tym życiu, ale nie wiemy, w jaki sposób to wykorzystać. Błądzimy. A często zadajemy sobie jeszcze tylko niepotrzebnie cierpienie. Jak nie w tym życiu, to w następnym. Więc to wszystko są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Więc oczywiście wchodźcie, podłączajcie się na mantra.pl regularnie pod wszystkie kirtany, wszystkie spotkania, nie tylko te niedzielne z Balakiondas, ale wszystkie inne. A teraz oddajemy czas antenowy Januszowi. I Janusz ma reklamę następnego odcinka naszych spotkań. Zobaczcie, że już się spotykamy prawie 3 lata. Wow. No nic, wszystkiego dobrego. Namaste. I do zobaczenia za tydzień.